Witajcie w pierwszym na moim kanale rankingu w sezonie 2021-22. Zgodnie z zapowiedziami, w tym sezonie podobne rankingi będą ukazywały się znacznie częściej, docelowo w każdy poniedziałek. Na pierwszy ogień idzie ranking najlepszych japońskich skoczków w historii. Kryteria oceniania zostały nieco zaktualizowane w stosunku do poprzednich rankingów. Postanowiłem zwiększyć liczbę punktów przyznawanych za poszczególne trofea, aby mieć możliwość dodania odpowiednio punktowanych mniejszych osiągnięć. Dzięki temu od teraz do rankingu liczą się m.in. mini turnieje, nagroda Skok Roku, a także podium klasyfikacji letniego Grand Prix. Postanowiłem również brać pod uwagę nieoficjalną klasyfikację Pucharu Świata w lotach również z lat przed jego oficjalnym wprowadzeniem, czyli już od sezonu 1979-80, a także nagrodę za zwycięstwo podczas tygodnia lotów narciarskich. Nowe kryteria będą obowiązywały w większości tego typu rankingów w obecnym sezonie. A teraz przechodzimy już do 10 najlepszych japońskich skoczków w historii. Na miejscu 10 z dorobkiem zaledwie 7 punktów znalazł się Hirokazu Yagi, skoczek, którego kariera przypadła na okres powstania Pucharu Świata. Największym osiągnięciem w jego karierze jest srebrny medal Igrzysk Olimpijskich z Lake Placid z 1980 roku. W zawodach Pucharu Świata odniósł jedno zwycięstwo i trzykrotnie stawał na podium. Na miejscu 9 sklasyfikowany został dobrze znany ówczesnym fanom skoków Daiki Ito. Wciąż aktywny weteran uzyskał 9 punktów. Wśród trofeów najwyższej rangi Daiki Ito wygrywał jedynie cykl letniego Grand Prix w 2010 roku. Radził sobie jednak bardzo przyzwoicie w Pucharze Świata, gdzie wygrywał 4 poszczególne konkursy i aż 17 razy stawał na podium. Miejsce 8 zajmuje jeden z przedstawicieli złotego japońskiego zespołu z lat 90., czyli Hiroya Saito. Udało mu się zdobyć 10 punktów do naszego rankingu. Saito jest wicemistrzem świata z 1995 roku. Zajmował również 3. miejsce w turnieju nordyckim w roku 1998. Ponadto wygrywał 2 konkursy Pucharu Świata i 16-krotnie stawał na podium. Miejsce 7 przypadło kolejnemu skoczkowi ze złotego pokolenia Japończyków oraz aktualnemu trenerowi japońskiej kadry, czyli Hideharu Miyahirze, który uzbierał 15 punktów. Miyahira ma w swoim dorobku srebrny oraz brązowy medal Mistrzostw Świata z 1999 roku. W tym samym roku zajmował również 3. miejsce w turnieju 4 skoczni oraz Pucharze Świata w lotach. W roku 2000 został sklasyfikowany na 3. miejscu podczas letniego Grand Prix. Jest zwycięzcą jednego konkursu Pucharu Świata, natomiast na podium stawał 10 razy. Pora na miejsce 6, gdzie różnice punktowe zaczynają się już znacznie powiększać. Z dorobkiem 23 punktów znalazł się tu Yukio Kasaya, zawodnik sprzed ery Pucharu Świata. Kasaya to złoty medalista olimpijski z 1972 roku oraz srebrny medalista Mistrzostw Świata z roku 1970. Ponadto zajmował 2. miejsce w turnieju szwajcarskim. Są to jego jedyne trofea, jednak ich waga pozwoliła mu zająć tak wysokie miejsce w rankingu. Na miejscu 5 z 28 punktami na koncie znalazł się dobrze znany Takanobu Okabe. Przez wiele lat był on najstarszym aktywnym skoczkiem narciarskim, aż do zakończenia kariery w roku 2014, kiedy to na prowadzenie w tej klasyfikacji wyszedł Noriaki Kasai. Okabe jest mistrzem świata Thunder Bay z 1995 roku. Dwukrotnie zajmował 2. miejsce w Pucharze Świata w lotach narciarskich. Wygrał również pierwszą w historii edycję letniego Grand Prix z 1994 roku. Konkursy Pucharu Świata wygrywał 5-krotnie i aż 23 razy stawał na podium. Czas na miejsce 4. Tuż za podium naszego rankingu sklasyfikowany został Masahiko Harada, który uzyskał niemal 2 razy więcej punktów od swojego poprzednika, a dokładnie zgromadził ich 54. Harada jest brązowym medalistą olimpijskim z 1998 roku z Nagano. Zdobył aż 2 złote medale Mistrzostw Świata, jeden w 1993, a drugi w 1997 roku. Ma na swoim koncie również srebro i brąz. Dwukrotnie zwyciężał w letnim Grand Prix i raz zajmował w nim 3. miejsce. 9-krotnie wygrywał konkursy Pucharu Świata i 21 razy stawał na podium. Nadszedł czas na podium naszego rankingu. Czołową trójkę otwiera legendarny Noriaki Kasai, najstarszy aktywny skoczek na świecie. Zgromadził 75 punktów.
Kasai jest wicemistrzem olimpijskim z Soczi z 2014 roku. Na Mistrzostwach Świata zdobył 2 brązowe medale. Oba wywalczył w roku 2003 w Val di Fiemme. Jest on również mistrzem świata w lotach z Harachowa z 1992 roku. 2 razy zajmował 3. miejsce w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata i był 2 razy drugi w Pucharze Świata w lotach. 2-krotnie zajmował 2. miejsce na turnieju 4 skoczni, a także wygrywał turniej nordycki w roku 1999. Pojedyncze konkursy Pucharu Świata wygrywał 17 razy, natomiast na podium stawał aż 63-krotnie. Miejsce drugie w rankingu najlepszych Japończyków wywalczył 25-letni Ryoyu Kobayashi, który mimo młodego wieku i wielu lat kariery przed sobą zgromadził już imponującą liczbę trofeów, która przekłada się na 86 punktów do rankingu. Choć Kobayashi nie sięgał jeszcze w swojej karierze po medale olimpijskie czy mistrzostw świata, to jest on jedynym w historii Japonii zdobywcą całego Pucharu Świata w skokach. Poza kryształową kulą z sezonu 2018-19, Kobayashi zajął również 3. miejsce w tym cyklu w następnym sezonie. Jest on również zwycięzcą turnieju 4 skoczni i jako jeden z zaledwie 3 skoczków wygrał wszystkie konkursy tego turnieju podczas jednej edycji. Jest on także zdobywcą małej kryształowej kuli za Puchar Świata w lotach i 2. miejsca w tej klasyfikacji. Wygrywał i zajmował 2. miejsce w turnieju Row Air. Jest triumfatorem mini turniejów Willingen 5, Planica 7 i TT Neustadt 5. W roku 2019 zdobył również nagrodę Skok Roku. Ma w swoim dorobku 19 zwycięstw w poszczególnych zawodach i 34 konkursy zakończone na podium. No i zostało nam miejsce pierwsze, a na nim prawdziwa legenda japońskich skoków. Lider drużyny z czasów jej największej świetności, czyli nie kto inny jak Kazuyoshi Funaki, który zgromadził aż 106 punktów. Funaki jest mistrzem i wicemistrzem olimpijskim z Nagano z 1998 roku, a także mistrzem świata z Ramsau z roku 1999. Rok wcześniej sięgał również po złoty medal na Mistrzostwach Świata w lotach w Oberstdorfie. W Pucharze Świata zajmował 2. i 3. miejsce, dokładnie tak samo jak w Pucharze Świata w lotach. Wygrywał i zajmował 2. miejsce w turnieju 4 skoczni. Taki sam dorobek, czyli 1. i 2. miejsce, miał podczas turnieju nordyckiego. Zajmował też 2 razy 2. miejsce podczas letniego Grand Prix. Funaki wygrywał 15 konkursów Pucharu Świata i 38 razy stawał na podium. To już koniec naszego dzisiejszego rankingu. W kolejnych tygodniach będą ukazywały się nowe, często zaskakujące i nieoczywiste zestawienia. Będą one dotyczyły nie tylko osiągnięć skoczków, ale również skoczni narciarskich lub różnego rodzaju rekordów i statystyk. Pomysły na ciekawe rankingi możecie również zostawić w komentarzu pod tym filmem. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.